Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale i tak naprawdę pierwszym vlogu, taki, który nagrywam w tym 2024 roku, bo ten, który wam wrzuciłem na nowy rok, to był nagrany w Sylwestra. Więc jeszcze raz witajcie bardzo serdecznie, wszystkiego dobrego w nowym roku, kochani, niech ten rok należy do nas wszystkich, a jak nie do nas wszystkich, to nie chociaż do mnie należy. Słuchajcie, für Deutschland, jadę do domu. Jadę do domu, fajnie było, ale już czas wracać. Co prawda chciałem zostać do niedzieli, jeszcze wziąć udział w marszu w obronie wolnych mediów, no ale niestety nie dam rady. Tak serio nie, wracam, bardzo fajnie było, ale to już taki był chyba optymalny czas jest właśnie, żeby wracać. Już powiem wam, że chcę do domu trochę. Gdzie nie pojadę, jak jestem dłużej niż tydzień, to mam już takie, zaczynam odczuwać, że chcę do domu. Wiecie co to jest? To jest starość się nazywa. I jednak przywiązanie do miejsca, w którym mieszkacie. Dziwne, bo kiedyś tak nie miałem, a teraz tak mam. Jest godzina koło 6, za niedługo mama przyjdzie z pracy, także jeszcze się pożegnamy. Ja już się ogarnąłem, teraz muszę się popakować. Powiem wam, że jestem z siebie dumny, że takie inteligentne po prostu pakowanie zastosowałem i nie wziąłem tych ubrań nie wiadomo ile. Nawet i tak jest, ciutkę za dużo ich było, ale jest w porządku i nie ma tego, wiecie, takiego graciajstwa jak zawsze, jak przyjeżdżałem do później szukania wszystkiego. Za chwilę włożę wszystko w walizkę i będę gotów, więc piję teraz kawę, czekam na mamę i jedziemy. No już mam godzinkę, słuchajcie, przejechaną, jestem jeszcze na stacji, chcę sobie zatankować i później przed granicą jeszcze drugi raz zatankować, żeby jak najmniej tankować w Niemczech i tutaj zmieniałem tą benzynę. Będzie E10, a nie E5, całkiem jakby wycofują w Polsce, to chyba wiecie, ja nie wiem czy wiecie. Ale tutaj jeszcze na szczęście jest ta 95, bo ja zawsze lałem w swój samochód, się nigdy tym nie interesowałem, więc nie chciałbym zmieniać. W Niemczech są te obydwie benzyny, a nie wiem czemu tutaj w Polsce ma być po prostu całkiem jakby wycofana ta E10, ale jeszcze tutaj na tej stacji jest E5, a nie E10. Moje auto niby jeździ na te E10, ale wiecie, jak już lałem całe, że tak powiem, życie mojego samochodu te jedno, to już będę sobie je wlewać, więc dobrze, że ona jest. Na razie droga spoko, mam nadzieję, że nie będzie korków, ale mogą być dzisiaj. Jestem już przed Zgorzelcem, jeszcze zjechałem na tą taką stację, tutaj mam jedną, zawsze na nią zjeżdżam, bo później ta całkiem taka przed jakby granicą, to tam jest kolejka ludzi. I tutaj już jest ta E10 i wlałem tej E10, ale tak chyba 60 zł było, więc niedużo tych litrów, bo nie ma i no nie wiem, mam nadzieję, że dojedziemy na tej E10. No i jeszcze na sam koniec pożegnanie z Polską, goodbye Poland, tradycyjne polskie danie hot dog z BP, z Orlenu. To już mój trzeci, bo musiałem też się żabką pożegnać, więc najpierw rano zjadłem hot doga żabki. Więc tak jedziemy, powiem wam, że już mi się tak chce do domu się rozłożyć przed moim telewizorkiem i pochillować tak sobie. Tego potrzebowałem, proszę państwa, wracam właśnie od fryzjera, mój był zajęty, ale poszedłem sobie taka rosyjska ruletka, znaczy nie do końca rosyjska ruletka, tylko tego co tak kojarzę tam mniej więcej, bo ten mój nie miał czasu, chciał w poniedziałek, ale it's my birthday, heute, to potrzebowałem, wiecie, fryzjera na dzisiaj, ale wydał mu rozporządzenie, jak mamy oszczyc, no i ten biedny aż mu się tak ręce trzęsły, żeby szef, wiecie, nie był zły, ale spoko mnie oszczyc. W sumie mi zależało na tych bokach, to nic takiego skomplikowanego nie ma. Jak już bym się miał uprzeć, no to tu mam zaokrągło, nie lubię jak jest tak całkiem tu wycięte, ale jest ogólnie spoko. I się cieszę, jest 6 króli dzisiaj, 3 króli, Mati 4. Ale tu mamy dzisiaj otwarte wszystko, bo to w zależności od landu. Tam w Baden-Württemberg, jak wcześniej mieszkałem, to mają na przykład dzisiaj ustawowo wolne, ale tutaj widzicie, w pogańskim landzie mieszkam i nie jest wolne. Co akurat jest na in plus, bo był fryzjer. Ale mi się fajnie spało. Dzisiaj już tak chciałem do domu. Tym bardziej, że przez ten moje, wiecie, te bóle tu, to strasznie nudny miałem ten pobyt w Polsce. Nigdzie z mamą nie byliśmy, nic nie robiliśmy, bo w sumie to było takie, wiecie, boli, raz nie boli. Także przyszły tydzień będzie medycznie rozpoczęty.
i po prostu przebadanie, co tam jest grane. Ja teraz się też boję jeść i to znowu mi, wiecie, ta moja masa szlakiem trafił, bo jak już mnie bolało, no to i tak nie ćwiczyłem. Dobrze, że zrobiłem jakieś takie kilka treningów. 3 chyba zrobiłem, 4 albo 3. Więc tak jakbym w ogóle nie ćwiczył, to wychodzi jakbym w ogóle nie ćwiczył. Jeść też nie szło, nie wiadomo czy to od jedzenia, od ćwiczenia, co to jest. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu już się dowiem, bo niepokoi mnie to. No i teraz moje dalsze sylwetkowe plany to będą zależeć od tego, co mi jest, czy nic poważnego, czy coś poważniejszego. I tak wyszło moje robienie masy, że mam tylko paskudny brzuch. Powiem wam, Jezu, ja takiego paskudnego brzucha, jak ja dzisiaj mam, to po prostu jeszcze w życiu nie miałem, bo mięśnie takie, no wiecie, ochlapły, no ale to zaraz ja zrobię kilka treningów i to się wszystko ładnie uwypukli, więc to będzie spoko wyglądać, ale wyglądam dzisiaj tragicznie, o taki bębem po prostu. Jadę jeszcze dzisiaj też na trening, więc tak, jadę do domu, nie, jadę teraz jeszcze na solarium, ale nie będę opalać twarzy, później jadę do zakupy. Jadę na zakupy i muszę kupić słuchawkę do prysznicu, bo dzisiaj jak chciałem wziąć rano prysznic, to mi się przypomniało, że przed wyjazdem się popsuła i wiecie, w ogóle się zatkała jakby, bo ja mam to taką przesuwaną, że różne strumienie lecą i nie leci w ogóle, bo chciałem przed wyjazdem, jak brałem prysznic, coś przestawić, żeby zmienić strumień i przestało w ogóle lecieć, więc musiałem się tak rurą prysznic brać. I dzisiaj co prawda udało mi się nią pokręcić, przez co zaczęła trochę tam kapać woda, jakoś udało mi się nie rurą, tylko tą słuchawką, ale muszę kupić, także jadę kupić. No i się chyba troszeczkę słoneczka trzeba złapać, także najpierw słoneczko, żeby witaminki zaczęły działać. W rytmie pralki, kiedy słuchajcie, muzyka w subskrypcji, a jedyne teraz we vlogach, no to na co mnie stać, to rytm pralki w tle. Nie, świruję teraz. Wracam w dniu kolejnym, wyrósł mi syf, to prawdopodobnie po wczorajszej wizycie w solarium, po solarium zawsze mi coś wyjdzie. I nałożyłem sobie taki żel. Jakiś czas temu byłem w Rossmanie na zakupach, no jakiś długi czas temu i kupiłem też tam taki żel. Na pryszcze punktowo się go stosuje, więc przetestuję, czy coś się stanie z tym pryszczem, czy się nie stanie. Wracam do was, chcę sobie dzisiaj już się rozpakować, tak dobrze się rozpakować po powrocie. W sumie już takie rzeczy, ubrania mam rozpakowane, właśnie robię jedno pranie, ale przywiozłem wałówę, więc pokażę wam jaką wałówę przywiozłem, bo wiecie, że moje wałówy są nietypowe, nie takie standardowe, jakieś mięso czy wędliny. Kilka rzeczy kupiłem i myślę, że mogą być fajne, więc wam pokażę. Oczywiście nie odbyło się od wizyty w Biedronce, powiem wam szczerze, że chyba musimy jednak pójść do... Czyż to można zapauzować? Powiem wam, że zakupy w Polsce to jest troszeczkę jak gra na maszyna, bo gdzie nie pójdziecie, to są te aplikacje sklepowe. Jakieś promocje, ja jestem na to podatny i jak wiem, że coś mogę taniej, no to nie kupię tego za drożej, no bo halo, logika, prawda? Więc w Biedronce to jest w ogóle tak, że przynajmniej tutaj w sklepach, nie wiem, jeszcze aż tak tym wypadem to w ogóle mało po sklepach chodziłem, ale w Biedronce to jest tak, jak w Niemczech tu jest coś na promocji, to wiecie, jest kilka jakichś tych po prostu tam na półkach, że promocja czerwona czy pomarańczowa, a w Biedronce to jest na odwrót. Tam po prostu wszystko jest w promocji i mało który produkt jest, że jest w takiej cenie regularnej, bez żadnej promocji, żeby kupić 2, a trzecie gratis. Więc zakupiłem kilka rzeczy w Biedrze. Taki wiecie, z serii Fit głównie. Nie jest tego dużo. Były moje zapachy w promocji i były też, i oprócz tego, że były w promocji, one chyba po 20 zł były, więc są trochę tańsze niż tu w Niemczech, bo one teraz około 4 euro, chyba jeden kosztuje. I waniliowe ciastko, więc nie wiem, czy tu jeszcze mam, czy już się wszystko skończyło. Jeszcze kapka jest, to nie, bo bym podłączył i od razu dał wam znać, jak pachnie. Więc ten jeden sobie wziąłem. Pałeczki, bo to jem po prostu. I to ten drugi to jest chyba taki zapach, który ja znam. Świeżość letniego poranka. No nie wiem, czy on się tak w Niemczech nazywa, ale podejrzewam, że to jest ten taki zapach, co mi się z praniem kojarzy. No ale tutaj nazwa brzmi lepiej. Świeżość letniego poranka.
Chusteczki je po prostu wziąłem, bo wziąłem. One ani tańsze nie są, ani lepsze, ale nie byłem pewien, czy po prostu mam w domu, więc żeby nie musieć od razu lecieć do sklepu kupywać, wziąłem na wszelki wypadek, ale okazało się, że mam. Wziąłem też kilka zapachów do samochodu, bo je kojarzę, że chyba kiedyś kupywałem i one naprawdę pachną. I tu mam jeden i jeszcze gdzieś mam chyba drugi. Miałem go w plecaku, żeby sobie od razu założyć, ale później zapomniałem o nim. Więc te dwa zapachy. Moje ulubione batony, które mają dużo białka, ale mają też bardzo dużo tłuszczu. Ja już tak jak mówię teraz nie wiem, czy to masa, czy nie masa, co będę robić, zobaczymy w trakcie. Mam tu też kilka, niedużo wziąłem od babci, no bo ja aż tak często tego nie jem. Babcia by mi najchętniej cały taki karton dała, ale mam tak soki malinowe chyba. Tu dziadek robił taką sałatkę też. Nie chcę tego otwierać wszystkiego, bo chcę tak się zaraz rozpakować z głową, a nie syfu sobie jeszcze więcej narobić. Tu jest też sok. Takie dania były, w sumie były dwa wziąłem, jedno już zjadłem. I ono fajnie tam cenowo chyba po 8 zł wychodziło. Teraz żałuję, że więcej sobie nie wziąłem, bo naprawdę są spoko. Tu jeszcze też mam właśnie taką sałatkę. Tych batonów wziąłem dużo, to są takie wafelki proteinowe. Też już kilka zjadłem, strasznie lepią zęby, ale ogólnie są smaczne. Tylko jest takie bardzo to, no dziwna konsystencja tego, nie przypomina takich zwykłych wafelków. Ale to już chyba kiedyś wam mówiłem, że to co proteinowe, wysokobiałkowe to nigdy nie będzie smakować tak jak ta wersja oryginalna. Później co my tu mamy? Jakiś taki sos Cezar sobie wziąłem i wziąłem sobie sos czosnkowy, takie dania. I to jadłem wczoraj, ale te wołowe nie wiem jak smakuje, ale jadłem to jeść średnie. Ono jest może smaczne, ale nie podchodzi mi ten jednak smak limonki w tym produkcie. Tu mam jeszcze coś od babci, tu też jakieś ogóreczki, orzechy nerkowca i takich owsianek dużo też wziąłem, dobre są, spoko. Energetyków kilka sobie wziąłem, na razie nie piję, bo nie wiem co z moim zdrowiem, co się tam dzieje, więc nie chcę sobie szkodzić, ale wziąłem kilka. I wziąłem jeden z ciekawości, ten dzik, bo dużo osób sobie chwali, więc będę mieć możliwość spróbowania. Z tym, że jak dla mnie ta objętość jest za duża, ja lubię takie małe. Przez to wziąłem sobie tych więcej, dla mnie to jest za dużo, wiecie, takie 1,5 litra na raz pić. Jeszcze widzę jakieś takie, przyprawa do kurczaka, do karkówki. No i chyba to jak widzicie nic specjalnego i około 200 zł mnie to kosztowało, to co tutaj widzicie. No i to chyba wszystko, ale najciekawszą rzecz pokażę wam zaraz. A jeszcze takie musy. Nie próbowałem, więc nie wiem jak smakuje. Teraz wam pokażę coś, co już chciałem dawno zamówić. Teraz się zrobić zamówienie z tej firmy, ale oni nie wysyłają do Niemiec. Jestem na tych różnych grupach fitnessowych i tam kiedyś ktoś polecał jedną markę. Ja sobie wszedłem na tą stronę, mieli bardzo przystępne ceny. I nawet właśnie dzwoniłem tam do biura obsługi, bo nie było na stronie nic o wysyłce do Niemiec. Pytałem się, czy jest możliwość wysyłki do Niemiec. Nie było. Ostatnio jeszcze przed przyjazdem do Polski zrobiłem sobie posta na jednej z grup. Zapytałem się, czy ludzie polecają i ogólnie polecali, z tym, że mówili, że bardzo długo się czeka na przesyłkę. Więc ja byłem bardzo miło zdziwiony. Zrobiłem tą przesyłkę też do dziadków, bo nie wiedziałem, czy na przykład ja wrócę do Niemiec, a ta paczka dopiero przyjdzie. Więc wolałem, żeby ona była u dziadków, bo tam jest zawsze ktoś, żeby odebrać. Ale zamówiłem ją 29, czyli w sam piątek przed Sylwestrem i ona już we wtorek była u dziadków, więc widocznie jedni czekają długo, inni nie. Ja nie czekałem długo. I to jest paczka z firmy z odżywkami, bo zapomniałem jak się nazywa. Bardzo ciężka, ale spójrzcie jak tutaj jest to pakowane. To jest ogólnie takie zamówienie jak ja zazwyczaj robię w SFD. Więc wiecie jakie te paczki ogromne zawsze przychodzą i tam jest połowę to powietrze i papiery. A tutaj jest to tak sprawnie jakoś zapakowane, ale ja też wziąłem duże objętości. Bardzo fajne mają ceny. O jakości produktów się nie będę wypowiadać, ludzie polecali, mówili, że fajne i że smaki białka fajne. Ale ja osobiście jedyne co, no to tak jak mówię, bardzo fajna cena, a jak te produkty będą jakościowo i smakowo, to wam dopiero będę mógł dać znać innym razem, bo jeszcze nic nigdy od nich nie miałem. Great One. I tu już ja wam nie będę o wszystkim mówić na cenie, możecie sobie zapauzować. Patrzcie jakie ceny, no to jest po prostu, nie wiem, 50% wartości tego co na SFD w normalnych cenach, jak nie ma kuponu jest, więc spoko. Glutaminę to sobie wziąłem, jak tą masę będę kontynuować, ale nie wiem. Kreatyna
Kreaty na bardzo fajnych cenach, mam nadzieję, że będzie spoko. U nich jest tylko smak pomarańczowy. Albo jest też duża objętość, taka właśnie jak SFD, tylko że ona jest bezsmakowa, a ja już jakoś ostatnio się przyzwyczaiłem do tej smakowej kreatyny, więc sobie wziąłem tą pomarańczową. Krem, bardzo mnie ciekawi, jak będzie smakować od nich krem. I oni też mają tylko 2 smaki tego. Wziąłem 2 masła orzechowe, ja teraz jak piję koktajle, to właśnie dodaję sobie łyżkę masła orzechowego, żeby podbić kalorykę. I teraz spójrzcie, jakie paki białe. Pierwsze o smaku ciasteczkowym. Powiem wam, że jestem w szoku, że myślałem, że to będzie tak tandetnie wyglądać, bo ta firma w ogóle nie dba o Instagrama, nie ma tam jakiejkolwiek aktywności chyba od 2 lat na tym Instagramie. Jest taką marką bardziej undergroundową. Czekajcie, ktoś mi tu coś napisał. No to za chwilę. W sumie gdyby nie pobyt właśnie mój na tych grupach, to bym nawet o niej nie słyszał, bo ona się nigdzie u influencerów, u tych fit wariatów, u tych fit wariatów nie przewija. No oczywiście teraz się przewija, no bo Halo Mati nagrywa, ale wcześniej się nie przewijała. Możecie do tej firmy napisać im, nie wiem, gdzieś tam, jak znajdziecie, że tutaj ten wasz ulubiony youtuber unboxing ich paczki zrobił. Tu mam następne i to jest 2-kilogramowe. Wziąłem sobie duże objętości, to raz, że jest ekonomiczniej i ekologiczniej. I to wziąłem też takie na masę. Na masę to jest to, że po prostu tu macie białko, ale większą ilość węglowodanów, więc taka odżywka białkowa z większą ilością węglowodanów. Jeszcze jedno białko i to wszystko. To chyba przez to, że takie duże objętości. To jest waniliowe. Tu mam smak Snickersa i te pierwsze ciasteczkowe. No to widzicie, nie jest to taka duża paczka, po prostu duże objętości. Ale białko naprawdę, jak się przeliczy, to wychodzi taniej, a jeżeli bym przeliczył na takie, jakbym tutaj w Niemczech kupował, no to połowa po prostu ceny takiej, jaka by była. Kochani, dziękuję z góry za życzenia urodzinowe, bo tak już liczę, że ktoś z was mi je złoży. Jak nie złoży, no to się skompromituje po prostu. Trzymajcie się ciepło, widzimy się niebawem w kolejnych filmach. Ciao, ciałki, kuskuski.